Cześć, jestem Tymek Kucharczyk, pierwszy polski kierowca w Indy Next i zapraszam Was do oglądania vloga z mojego pierwszego weekendu wyścigowego. Kucharczyk, the rookie, they're number 71. Nie jest to najłatwiejszy z weekendów, jaki miałem. Ktoś się rozbił, i to dość poważnie. A ja jestem Łukasz, jestem członkiem ekipy Tymka odpowiedzialnym za content na YouTubie. Jak się pewnie domyślacie, Tymek ten weekend jest mocno zajęty, dlatego ja przejąłem kamerę i to ja pokażę Wam, jak wygląda taki weekend wyścigowy z mojej perspektywy. Zabiorę Was za kulisy, pokażę Wam ciekawostki, pójdziemy do pit lane'u, padoku, dostaniemy się wszędzie tam, gdzie tylko mnie wpuszczą z tą specjalną przepustką, dzięki której będę mógł tutaj naprawdę sporo zrobić i sporo Wam pokazać. Zostańcie do końca, oglądajcie, będzie się działo. Witam w St. Pete na Florydzie. Na co dzień to urokliwe, spokojne miasteczko położone nad samą zatoką, które słynie z niesamowitego klimatu, sztuki oraz pogody. Ciekawostka, miasto trafiło do Księgi Rekordów Guinnessa za największą liczbę słonecznych dni z rzędu. Słońce świeciło tu kiedyś nieprzerwanie przez 768 dni. Jednak raz w roku, na ten jeden wyjątkowy weekend, miasto całkowicie zmienia swoje oblicze. Ulice zamieniają się w betonowy labirynt, a Sankt Petersburg staje się prawdziwą stolicą amerykańskiego motorsportu. Za chwilę Tymek wyjeżdża na swoją pierwszą sesję treningową w dzisiejszym dniu. Jest 8:30, więc dla Tymka trochę wcześnie. Tor jest dzisiaj trochę mokry, bo przez całą noc dość mocno padał deszcz. Floryckie słońce dzisiaj rano próbowało go osuszyć, ale do końca się nie udało, więc może być ciekawie. Przed chwilą zakończyły się wyścigi Mazda MX-5 i było sporo wypadków na torze, co zwiastuje, no powiedzmy, ciekawą sytuację. Przejdę się w poszukiwaniu kawy. Jak widzicie, jest wcześnie rano, a tu już trwa prawdziwy piknik. Mnóstwo ludzi, mimo że dopiero odbywa się sesja treningowa, to zainteresowanie tutaj całym tym wydarzeniem jest naprawdę spore. Na razie Tymek z trzecim czasem na sesji treningowej, bardzo dobrze. Dla Tymka to nie tylko debiut w nowej serii, ale początek zupełnie nowego rozdziału w życiu. Przeprowadzka za ocean to ogromne wyzwanie. Tymek wchodzi do gry z dużą presją. Musi udowodnić, że mimo braku doświadczenia na amerykańskich torach znalazł się w odpowiednim miejscu. Nie jest faworytem. Mierzy się z kierowcami, którzy od lat ścigają się w USA, znają specyfikę tutejszej kultury motorsportu i każdy centymetr barier w St. Pete. Dla Tymka to skok na głęboką wodę, ale właśnie w takich warunkach hartują się najwięksi mistrzowie. Dzisiaj mamy sobotę, czyli drugi dzień weekendu wyścigowego. Taki weekend trwa 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Piątek to są treningi, sesje treningowe. Sobota to są sesje treningowe i kwalifikacje, no i niedziela to już są wyścigi. Kilka serii wyścigowych tutaj w ten weekend będzie się ścigało. Są Mazda MX-5, są ciężarówki NASCAR, jest Indy Next, w którym startuje Tymek i jest oczywiście IndyCar. Wszystkie teamy powoli wyprowadzają bolidy z padoku do pit lane'u i zaraz odbędzie się sesja treningowa IndyCar. IndyCar to najszybsze wyścigi na świecie, często określane jako amerykański odpowiednik Formuły 1, choć z zupełnie innym, dużo surowszym charakterem. To nie tylko sport, to gigantyczne widowiska, które na trybuny przyciągają setki tysięcy kibiców spragnionych walki koło w koło. W tym roku w IndyCar jedzie Mick Schumacher, czyli syn Michaela Schumachera. No i to jest jakby spore wydarzenie tutaj w świecie wyścigów w USA. Ten transfer był głośno komentowany. Zobaczymy, jak sobie tutaj będzie radził. On jest dość pewny siebie. But a crash. And big crash behind. There's two cars in the barrier. Oh, and that is Mick Schumacher in there as well. No, muszę przyznać, że robią wrażenie te bolidy. 2,2 litra, turbo doładowana V6, 750 koni plus push to pass, który daje moc do 800 koni mechanicznych. To już naprawdę jedzie, są też pewnie wyjątkowo lekkie. No i to, co jest ciekawe w odróżnieniu do formuł, które można znać z Europy, to ten aeroscreen, czyli ta szyba, która ma tutaj chronić kierowcę i zapewniać pewnie jeszcze lepszą aerodynamikę. Nikt nas może nie przegoni, jak zejrzymy sobie do środka. Tak to wygląda. No naprawdę robi wrażenie. No i udało mi się znaleźć kawę. Małe mrożone cappuccino, małe, czyli półlitrowe, taki standard jest troszeczkę inny. $6,50. Dużo, mało, nie wiem, sami oceniajcie. Ja próbuję. Dobre mrożone cappuccino.
6 wins, and that's a big crash. Rasmussen? That It's is Rasmussen. Właśnie był wypadek na sesji treningowej Indy. Idę do miejsca, gdzie to się wydarzyło, spróbuję wam pokazać, na ile to będzie możliwe. No jak widzieliście, odholowali właśnie samochód z toru do padoku, a ja zobaczę, czy będę w stanie się tam dostać, żeby wam pokazać, jakie były szkody. Sesja treningowa została oczywiście zatrzymana, czerwona flaga, bolidy nie jeżdżą. O, chyba właśnie wystartowały. A nie, to tylko kawał porządnej amerykańskiej motoryzacji w postaci chyba Forda. No jak widać, całe przednie zawieszenie w kawałkach. No jak myślicie, za czym stoi ta cała kolejka? Oczywiście za autografem od Tymka. No, nie tylko od Tymka, bo wszyscy kierowcy z serii Indy mają teraz sesję podpisywania, ale zaraz zobaczymy, jakie zainteresowanie jest przy stoisku Tymka. Myślę, że tutaj wielu Polaków mieszkających na miejscu zdecydowało się tutaj przyjść, żeby zobaczyć w końcu pierwszego polskiego kierowcę w serii Indy. Tymek jest gdzieś tutaj z tej strony. No nie ma lekko, to się szybko nie skończy. No tak, bo to się naprawdę ciągnie. Namachasz się ręką. Fajną atrakcją jest też to, że w przerwie między seriami wyścigowymi można się przejść kawałek po torze. Tak jak właśnie czynię i zobaczyć sobie, jak to wygląda. Naprawdę, jak widzicie, jest ciasno. Tam mamy zakręt. Tu od razu są blisko bandy. No, naprawdę trzeba mieć jaja, żeby pędzić tutaj 200 na godzinę. Każdy błąd, chwila dekoncentracji czy zbyt optymistyczny manewr mogą skończyć się tutaj spotkaniem ze ścianą. To bardzo drogi sport i każdy zawodnik musi mieć to z tyłu głowy. W Indy Next za błędy płaci się dosłownie. Każde poważniejsze uszkodzenie bolidu to wydatek rzędu kilkunastu tysięcy dolarów, który kierowca często musi pokryć z własnej kieszeni lub budżetu od sponsorów. No dobrze, moi drodzy, no to za chwilę zacznie się prawdziwe ściganie. Za 15 minut rozpoczynają się kwalifikacje Indy Next, w których oczywiście jedzie Tymek. Ja już pędzę do pit lane, żeby zobaczyć, jak się przygotowuję do startu. No, słoneczko już pełne, w odróżnieniu od tego, co było rano, więc tor już jest na pewno suchy. Tu możecie zobaczyć, jak jeden z NASCAR-owych teamów się pakuje i całe centrum dowodzenia jest zamknięte w takiej sprytnej skrzyneczce na kółkach. No dobra, dostałem jeszcze tajną misję. Tymek przed samymi kwalifikacjami zgłodniał, więc jest akcja na załatwienie jakiegoś batona, snaka, czegokolwiek. Nie wiem, czy się to uda, bo do startu kwalifikacji zostało już naprawdę kilka minut. Może się uda, znalazłem budkę z preclami. Spróbuję kupić precla i zanieść go Tymkowi. Nie wiem, czy będzie chciał, ale zawsze lepsze to niż nic. Hello, one pretzel, please. One pretzel? Yep. Zdobyłem precla. Idę go zanieść Tymkowi. Wygląda na to, że mamy jeszcze chwilę czasu. Uwaga, wyprzedzanie. Przyblokował mnie. Udało się. Ciepły precel. Paweł, mam precla, jak chce. Spytaj go. To było najszybciej. Tymek jednak podziękował. Stwierdził, że nie będzie zjadł nic przed wyścigiem, dlatego precel zostaje dla mnie. Całkiem dobry precel. Jeszcze tam chyba trwa ostatnie omawianie strategii wyścigowej z inżynierem, właściwie strategii na kwalifikacje, ostatnie wskazówki. Za chwilę Tymek wskakuje do bolidu i będzie ruszał. No i Tymek wystartował. Ma 10 minut na zrobienie najlepszego czasu na torze i uzyskanie jak najlepszego miejsca w jutrzejszym wyścigu. Coś się rozbił i to dość poważnie, ale to na szczęście nie Tymek. Oh, and there is a big one. No i zobaczymy, na które miejsce mu to pozwoli. O, przeskoczył na trzecie miejsce, jednak poprawił swój czas. 1:05.402. Pogratulował mu właśnie właściciel teamu HMD. Wydaje się, że wszyscy są zadowoleni z jego wyników. Tymek sprawił tu ogromną niespodziankę, pokazując, że mimo debiutu i braku znajomości toru ma tempo, by walczyć z najlepszymi. W barwach zespołu HMD Motorsports okazał się najszybszym kierowcą swojej ekipy, zostawiając w tyle znacznie bardziej doświadczonych kolegów z teamu jak Enzo Fittipaldi, zwycięzca wyścigów Formuły 2 i członek Akademii Red Bulla, czy Salvador de Alba,
który jest weteranem amerykańskich torów i ma na koncie zwycięstwa w tej serii. Jesteśmy po kwalifikacjach. Trzeci w grupie, będę startował jutro 5. W miarę pozytywny start weekendu. Ogólnie nie jest to najłatwiejszy z weekendów, jaki miałem. Dużo się dzieje, dużo zmiennych warunków. Tak naprawdę przechodziłem przez wszystkie stany chyba podczas tego weekendu. Ale jestem w miarę zadowolony. Minimalnie brakło, żeby być drugi w grupie i żeby startować jutro 3. No, takie są wyścigi, takie jest życie, uczymy się na błędach. Jest jeszcze parę rzeczy, nad którymi musimy popracować w bolidzie. Ale z mojej perspektywy naprawdę pozytywny weekend póki co. Jestem zadowolony ze swojej roboty, z roboty zespołu. Jesteśmy najszybsi z zespołu, co też jest ultra ważne. No i co, ciśniemy. Jutro ważny dzień, więc muszę być jak najbardziej w formie. Dzisiaj lekki reset i idę wcześniej do łóżka, żeby jutro być wypoczęty, maksymalnie sfokusowany. Mimo wszystko jako kierowca jeszcze młody, ale w miarę dojrzały. Dużo procesów myślowych w mojej głowie się dzieje na takim weekendzie i myślę, że w miarę pozytywne kwalifikacje trochę tej presji, ciśnienia spuściły. Trochę ze mnie to zeszło, więc to jest spoko. No ale jeszcze najważniejsza robota jutro. Postaram się zrobić wszystko w mojej mocy, żeby poprawić moją pozycję startową. Jest na to potencjał, myślę, że mamy szybkie auto wyścigowe, więc ciśniemy. Będziemy dawać z siebie wszystko i zobaczymy, jak wyjdzie jutro. Tymek 5. po serii kwalifikacyjnej, więc to jest naprawdę świetny wynik. Sami słyszeliście przed chwilą, że on oczywiście nie jest do końca zadowolony, no ale to jest po prostu instynkt zwycięzcy, więc on jak nie wygrywa, to już myśli, że przegrywa. Natomiast wszyscy tutaj w teamie naprawdę są zadowoleni. Pierwsze miejsce w swoim teamie, więc to naprawdę super wynik. Przypomnijmy, że to przecież jego debiut tutaj i w tym bolidzie, i na torze, który do najłatwiejszych nie należy. No i teraz co? Teraz pozostaje nam czekać tylko na jutro. O godzinie 10 zaczynamy wielki wyścig. Trzymamy kciuki. Niedzielny poranek, jeszcze w chwilę przed 8. Dopiero o 8 otwierają tutaj bramy. Wyścig Tymka jest o godzinie 10. A tu już Wam pokażę, mimo że bramy jeszcze nie otwarte są, już się zaczyna ustawiać tutaj spora kolejka do wejścia. Więc widać, że zainteresowanie dzisiejszym dniem będzie na pewno jeszcze sporo większe niż wczorajszym. No ale w końcu dzisiaj już te główne wyścigi. Generalnie przez to 3 dni, przez ten weekend wyścigowy, całe to miasto, mam wrażenie, żyje tym wyścigiem, tym Grand Prix. Jest to naprawdę spore wydarzenie w tym mieście. Ryk silników niesie się tutaj między tymi wysokimi budynkami. Ciężko to zignorować, ciężko tego nie słyszeć. Lokalni mieszkańcy, zakładam, że są już po prostu przyzwyczajeni albo po prostu na te 3 dni stąd wyjeżdżają. I zobaczcie, jaka tu jest też kolejka. Any extra tickets? A koniki jak pod Narodowym sprzedają bilety. Czyli wszystko się zgadza. No i jest. Bohater. No siema. Jak tam? Nastrój? Wyspałeś się? Powiesz 5 słów, tak idąc? Niedzielny poranek tutaj w St. Pete. Pogoda średnia. Jest pochmurnie, jest w miarę chłodno. Co tak naprawdę trochę powinno nam pomóc naszemu autu. Dobrze się wyspałem, jestem wypoczęty, zmotywowany. Wiem, co dzisiaj mam zrobić. Zapowiada się długi, wyczerpujący wyścig przede mną. Najdłuższy w moim życiu tak naprawdę, bo będziemy jeździć około godziny. Więc to będzie jakieś wyzwanie. Nigdy jeszcze nie jechałem tak naprawdę też z dużym paliwem tym autem, więc znowu będzie dużo do odkrycia, ale jesteśmy tutaj, żeby się uczyć. Pierwszy weekend sezonu, póki co idzie naprawdę dobrze, więc trzeba po prostu zakończyć ten weekend z przytupem, z dobrym wynikiem, tak żebym ja był usatysfakcjonowany. Ostatecznie jesteśmy tutaj, żeby mieć frajdę, więc zrobię wszystko w mojej mocy, żeby tą frajdę mieć. No i to były słowa od Tymka przed samym startem. Za 2 godziny Tymek startuje, właśnie dotarł do swojego teamu. No i będzie się przygotowywał. A ja idę dalej zobaczyć, co tutaj ciekawego się dzieje. To, co jest imponujące, to jest to, że można tu po prostu podejść, jak widzicie, na wyciągnięcie ręki do tych bolidów, jak one sobie stoją i dzięki temu mogę to pokazać Wam to z bliska, ale nie tylko ja, bo kibice tutaj stojący za barierkami, też mogą to zobaczyć z naprawdę bliska i co jest ciekawe, kierowcy też tędy przechodzą, więc wszystkich swoich idoli możecie tutaj spotkać, będąc na torze.
Za chwilę zaczyna się sesja treningowa, ostatnia, właściwie taka rozgrzewkowa, ostatnia już przed głównym wyścigiem Indy, który tu odbędzie się za kilka godzin. No ja idę do pit lane'u, żeby zobaczyć, jak przygotowują się tutaj do tego zawodnicy Indy. Ciekawe, ile to pali. Moim zdaniem wszystko, co wleć. No dobra, idziemy znaleźć tutaj w pit lane'ie stanowisko Micka Schumachera. Zobaczymy, może uda nam się go nagrać, jak wsiada do bolidu. Bolidy Indy za chwilę powinny wyjechać na swoją rozgrzewkę. Tutaj w picie zaczyna się już coraz więcej dziać, jest też dość głośno, ale mam nadzieję, że mnie słyszycie, robię co mogę. Tego akurat przekazać wam nie mogę, ale naprawdę pachnie tu spaliną. Czuć tutaj to od razu motoryzację dla Petroheada, to jest prawdziwa uczta. Spaliny, głośne silniki. No naprawdę przyjemnie, bardzo przyjemnie tutaj być. Bierzemy czas. To jest potwierdzenie. O i co? Podobało wam się? Bo mnie bardzo. No dobrze, bolidy Indy zjechały właśnie z toru, co oznacza, że za chwilę zaczną się przygotowania do wyścigu głównego Indy Next. Tymek pewnie już gdzieś tutaj powoli będzie zmierzał do pit lane'u. Zostało 15 minut teoretycznie do startu. Tymek już jest tutaj na swoim stanowisku, a jego bolid właśnie dociera. No i ruszyli. Tymek ruszył swój pierwszy debiutancki wyścig w serii Indy Next. W Indy start jest slotny, co oznacza, że kierowcy ustawiają się na swoich pozycjach, później wyjeżdżają na tor za samochodem bezpieczeństwa, następnie gdy samochód bezpieczeństwa zjeżdża, to lider dyktuje tempo i wtedy, gdy pojawia się zielona flaga, mogą zacząć się ścigać. Ready to go in 2026. It's green. Indy Next by Firestone. Taylor gets the early jump. Johnson jumps in behind him. Wyścig to jest 45 okrążeń, co pewnie zajmie około 45-50 minut, licząc średnie okrążenie to jest około minuty, oczywiście tu jeszcze dojeżdżają jakieś bolidy, których jeden chyba miał awarię już na samym starcie. No i zobaczymy, jak się sytuacja będzie układała dla Tymka. Trzymamy kciuki oczywiście. Kaharczyk, the rookie, has jumped up from 5th to 3rd. Great start for him. Back there in that orange and white car, right there, number 71. Wszystkie wyścigi serii Indy Next możecie oglądać z polskim komentarzem na platformie Tymek TV. To nie tylko same wyścigi. Znajdziecie tam też transmisje z kwalifikacji, przejazdy treningowe oraz materiały z zakulis. Co najważniejsze, wybierając dostęp na Tymek TV, realnie wspieracie starty Tymka za oceanem. To najlepszy sposób, by być częścią tego projektu i pomóc polskiemu kierowcy wspiąć się na sam szczyt amerykańskiego motorsportu. No i żółta flaga, samochód na środku toru rozwalony. Here is a quick look, beaten in the 45. Oh, and we saw someone else get airborne too. Korzystając z tej małej przerwy na torze i żółtej flagi, to opowiem wam tutaj jeszcze ciekawostkę. Faworytem w tym sezonie jest zespół Andretti Global, który ma kilku tutaj kierowców. Z tego, co się dowiedziałem, to mają troszeczkę przewagę technologiczną, to znaczy bolidy teoretycznie są takie same, w których jeżdżą kierowcy, natomiast takie same są silniki, taka sama jest konstrukcja. Bolidy mogą się delikatnie różnić zawieszeniem. Ustawieniem zawieszenia to jasne, ale też jakby samymi elementami zawieszenia. No i podobno Andretti to ma dopracowane do perfekcji i z tego, co mówił Tymek, no po prostu ich bolidy są nieznacznie szybsze. The grid has definitely made a few adjustments already. People are taking advantage of it. Czwarty zawodnik ma do Tymka sekundę straty, więc no, siedzi mu blisko na ogonie, natomiast Tymek dzielnie przez cały wyścig utrzymuje pozycję, nie daje się wyminąć. Pokażę wam, jak jako kibic można tutaj oglądać wyścigi, jaka jest widoczność. Są trybuny, na które akurat ja ze swoją przepustką nie mam wstępu. Jest to chyba jedyne miejsce, na które nie mam wejść. Miejsca tutaj były numerowane, jest tutaj sold out. Natomiast zdecydowana większość ludzi, no nie ma tych miejsc granicznych, tylko tak zwane general admission, bilety za $80, jeśli dobrze pamiętam. No i oni mogą obserwować sobie wyścig, stojąc przy siatkach rozciągniętych na całej długości toru, ale jest to jedna z perspektyw, z której można oglądać wyścig Indy. Ale głośno, idę gdzieś dalej. O, tam coś dobrze dymi, amerykańskie barbecue. Może trzeba spróbować barbecue. Ale zobaczcie, lemoniadkę tutaj proponują w wersji również spiked.
Świetna piknikowa atmosfera, jak widzicie wyścig trwa, ale to nie znaczy, że wszyscy są przyklejeni do siatek czy na trybunach i obserwują każde okrążenie. Raczej wyścig dzieje się tu gdzieś obok w tle, jak słyszycie pewnie raz na jakiś czas samochody przejeżdżające gdzieś tu akurat obok mnie, to robi się głośno. Natomiast tu cały czas na miasteczku wyścigowym toczy się życie. Jedzonko, drinki, palemki. Są też wszędzie rozstawione takie ekrany, na których można na bieżąco śledzić przebieg wyścigu. Jest też komentarz z głośników, który pewnie teraz zagłusza to, co mówię. A to, co widzicie tam w oddali, to bardzo piękny obrazek, to znaczy te jachty zacumowane tam, które dzisiaj już wypełniły się ludźmi. No i to jest jeszcze kolejna perspektywa, z której można oglądać tutaj wyścigi, o ile oczywiście ma się tutaj zacumowany swój jacht, no albo jacht swoich bogatych znajomych. Kolejna perspektywa na oglądanie wyścigu to apartamenty tutaj nad samym torem i tam jak ktoś ma balkonik, to też całkiem przyjemnie może sobie oglądać wyścig. A tu jeszcze inna perspektywa na oglądanie wyścigu. Państwo tu przyjechali sobie wypasionym kamperem, chociaż to już taki bardziej chyba mobilny dom, przyczepa właściwie jak widzę. I krzesełka, ekranik, telewizorek. Dźwięk bolidów przejeżdżających słyszą. Wszystko widzą dużo lepiej niż stojąc przy siatce. No i ja to szanuję. Win for Nikita Johnson, and Cape Motorsports, powered by ECR, wins the 2026 Indy Next Opener. Tymek na trzeciej pozycji, brawo Tymek! Piona Tymek, gratuluję, gratulacje, no świetnie, świetny wynik. Tam pana zwycięzcy? Czekamy już tutaj na Tymka w jego stanowisku, w jego teamie. Tak jak po każdym przejeździe jeszcze bolidy muszą zostać zważone. Ja w ogóle pokażę wam, jak tutaj wygląda zaplecze teamu Tymka, HMD. Jest to jeden z większych teamów tutaj. No i wygląda wszystko to bardzo konkretnie, bardzo profesjonalnie. Tam jest zaplecze, gdzie zawodnicy mają swoje szatnie i się przebierają. A tutaj serwisowane są bolidy. Skrzynia biegów, silnik, 2-litrowa turbodoładowana jednostka, 450 koni, 680 kW bez kierowcy i paliwa. Tu kolejne dwa bolidy. Jest tutaj catering, to coś zjeść. Widzicie, że jest tu sporo ludzi. Tu mamy polskich kibiców, którzy przyjechali tutaj dopingować Tymka. Kawa, napoje, jest i Tymek. Ciężko się jechało, jakby nie mieliśmy w ogóle samochodu w worku, nie? Próbowałem cisnąć, to było ok, ale było na limicie. No jak widzicie, po wyścigu jeszcze nie ma od razu czasu na odpoczynek, tylko Tymek ma tu jeszcze obowiązki, ale to są akurat te przyjemne obowiązki. Grupa polskich fanów mieszkających w Ameryce tutaj przyjechała. No to bardzo ważne, bo oczywiście liczymy na wsparcie Polonii i na to, że będzie dopingowała tutaj Tymka na kolejnych rundach wyścigowych. Sam wyścig był w miarę wymagający. Był najdłuższym wyścigiem chyba w mojej karierze. Jeździliśmy przez 55 minut, więc prawie godzinę. Mieliśmy parę restartów za safety carem, które nie były łatwe. Trzeba było dogrzać opony, trzeba było włożyć naprawdę dużo pracy w to, żeby wszystko było ok. Sam wyścig ogólnie był w miarę nudny z mojej perspektywy. Miałem dobry start, co tak naprawdę zaważyło na tym, że skończyłem na podium. Odrobiłem 2 pozycje na starcie w pierwszym zakręcie. Wykorzystałem lekką nieuwagę moich rywali, a potem było tak naprawdę zarządzanie oponami, zarządzanie swoim tempem, zarządzanie restartami i starałem się po prostu dojechać bezpiecznie do mety. Wiedziałem, że za bardzo nie jestem w stanie nic więcej zrobić. Ciężko się na tym torze wyprzedza. Musisz być naprawdę z 4-5 sekund szybszy na okrążeniu, żeby mieć jakąś szansę. Więc po prostu jechałem do mety, starałem się unikać jakichś szybkich błędów, skupić się na swoich referencjach, na hamowaniu, na wejściu w zakręt
ostatecznie wyszło naprawdę spoko i fajnie było zobaczyć też wiele polskich flag podczas tego wyścigu, wiele osób, które mnie wspierało podczas tego weekendu się pojawiło na podium, czy tam pod podium, więc to było naprawdę miłe. Jestem ultra wdzięczny wszystkim, którzy tutaj byli, wszystkim też, którzy tak naprawdę umożliwili mi start tutaj w Ameryce, bo jest dla mnie naprawdę duża nowość, ale fajnie zacząć sezon, nowy sezon z dobrej strony, z dobrego tupnięcia, więc lecimy po więcej.